Fit for 55 to nie jest tylko temat dla środowiska, który dzisiaj mamy. To jest temat szerszy, bo on dotyczy całego społeczeństwa, zarówno gospodarki, jak i gospodarstw domowych. Bo jest to inicjatywa Unii Europejskiej, aby do roku 2030 ograniczyć emisję spalin o 55%. Wiedziałem, że jest taka potrzeba w środowisku takiego spotkania, takiego seminarium, ale liczba zgłoszeń, która napłynęła, bo spotkanie jest hybrydowe, to uczestnictwo na żywo i liczba zgłoszeń zaskoczyła mnie. Temat jest bardzo ważny i widać, że jest potrzeba, żeby o nim mówić, że jest duże zainteresowanie. To, co nakreślono przed nami, wymaga przebudowania, jeśli chodzi o napędy kompletnego całego transportu morskiego. W związku z tym, tak jak mieliśmy z dyrektywami siarkowymi, będzie trzeba zaangażowania finansowego zarówno armatorów, jak też przewoźników, którzy będą korzystali z transportu morskiego. Trwają dyskusje na temat tego, w jakie źródła mamy pójść, czy to ma być LNG, czy to ma być wodór, czy coraz częściej mówimy o tak zwanym małym atomie, czyli napędach, które będą ekologiczne, a też będą łatwe, jeśli chodzi o możliwość składowania, przechowywania. No, dla nas najistotniejszą odpowiedzią jest to, że w praktyce można to zrealizować, bo to generalnie przecież wszystko możemy wymyślić na papierze, natomiast jeśli chodzi o to, czy da się stworzyć takie rozwiązanie, czyli zbudować taki silnik, taki system, czy da się przebudować jednostki, czy jesteśmy w stanie przygotować porty, tak aby funkcjonowało w ten sposób, to dla nas to są po prostu najistotniejsze odpowiedzi. Pytanie jest zasadnicze. Czy wykorzystamy tą szansę, czy nie daj Boże okaże się, że po prostu zostanie wylane dziecko z kąpielą i stracimy na przykład kolejny segment stoczniowy, który wywędruje na Daleki Wschód, co stało się chociażby z masowcami czy tankowcami. Dlatego też warto jest dzisiaj już na ten temat, a przede wszystkim teraz dyskutować, tak żeby rozwiązanie, które będziemy stosować, przyniosło po prostu naszej gospodarce w korzyść. Realizujemy, ale jednak w całym shippingu ten temat niestety jest jeszcze w takich przysłowiowych powijakach z prostego powodu. Chociaż cały świat chce realizować politykę niskoemisyjną, to jednak inne podejście jest w Międzynarodowej Organizacji do Spraw Morza, a inne jest w Komisji Europejskiej. I tutaj rozbicie się w tych koncepcjach może doprowadzić do zaburzenia przede wszystkim tej konkurencyjności na świecie i doprowadzić po prostu do ucieczki kolejnych segmentów przemysłu stoczniowego z Europy. Przede wszystkim chcemy się spotykać i dyskutować na te tematy, bo to nie jest nowy temat. My nad tym tematem dyskutujemy od wielu miesięcy, właściwie wielu lat. Przekształcamy się z floty typowej offshore'owej dla oil and gas w kierunku morskiej energii wiatrowej. Już podjęto decyzję, że będziemy budowali jednostki serwisujące morską energię wiatrową. Także będziemy w najbliższych miesiącach już dyskutowali szczegółowo ze stoczniami i biurami projektowymi, z którymi jesteśmy już w kontakcie. Budowę tych jednostek, które też muszą być budowane w formule dual fuel, czyli też już ze zmniejszoną emisją dwutlenku węgla. Bardzo niepokoi nas harmonogram wprowadzania tego projektu, bo to czas mamy dość ograniczony i bardzo krótki. W mojej ocenie będzie trudno wywiązać się w pełni z tego harmonogramu, który nam zaprezentowano
zaprezentowano w ramach projektu Fit 45. No i druga rzecz, na którą tutaj zwrócił przedstawiciel PRS-u uwagę, żebyśmy podeszli do tego racjonalnie i zastanowili się i przemyśleli ten cały program perspektywicznie, jak to będzie funkcjonowało w najbliższej przyszłości i jakie będzie niosło konsekwencje dla polskiej gospodarki. Ja myślę, że my jesteśmy organizacją, która ze swojej natury musi się uczyć i szybko reagować na wszelkie zmiany i nowości, żeby odpowiadać po prostu zapotrzebowaniu naszych klientów. My już uczestniczymy w tych działaniach związanych z dekarbonizacją i oferujemy pewne usługi na rzecz naszych klientów, które ich wspierają w tym kierunku.